To jest wstydliwe, bardzo. Zdanie sobie sprawy, że jak ja sobie mogłam na to pozwolić. Gdzie ta granica została przekroczona? Dlaczego w ogóle nie zauważyłam, że ta granica została przekroczona? Osoba, która doświadcza gaslightingu, naprawdę sama zaczyna kwestionować swoje zdrowie psychiczne i swoje zdolności poznawcze. Często te osoby, które robią nam krzywdę, które gdzieś są tymi agresorami, nawet nie mają pojęcia o tym, że są, tylko to jest ich reakcja na lęk, na nieumiejętność poradzenia sobie. Jeżeli ja doświadczam przemocy fizycznej, seksualnej, psychicznej, to jeżeli ja się podejmę tego wyjścia, to jest trudny proces, to jest kryzys, bo ja muszę zmienić swoje życie. Chodzą słuchy, że miłość boli. A nie powinna. Dzień dobry, ja się nazywam Ania Szymańczyk, jestem aktorką i spotykamy się, żeby porozmawiać o przemocy. Tak, ja się nazywam Agata Stola, jestem doktorą nauk społecznych, seksuolożką, psychoterapeutką i terapeutką par. Właśnie będzie wchodził serial Lady Love, gdzie wcielam się w główną postać Lucyny Lis, która spotyka się z przemocą. Spotyka się z przemocą w związku, spotyka się z przemocą w różnych działaniach swoich pracowych, nie tylko, i ogólnie w społeczeństwie. No właśnie, to jest świetny punkt wyjścia do tego, żeby powiedzieć o tym, że przemoc dotyka kobiet na różnych obszarach ich życia. I myślę, że dobrze, żebyśmy o tym dzisiaj pogadały, ale zanim do tego przejdziemy, to ważne, żeby w ogóle to zdefiniować, bo to nie jest takie proste już w dzisiejszych czasach, żeby sprowadzić przemoc tylko do tych aspektów fizycznych, bo przemocą nazywamy każde intencjonalne działanie, albo zaniechanie, które ma doprowadzić do krzywdy fizycznej, psychicznej, seksualnej, społecznej czy ekonomicznej. W związku z tym mamy tutaj szereg takich obszarów życia, w których ta przemoc się może pojawiać i się pojawia, jak pokazują statystyki niestety. Faktycznie tutaj kobiety są najczęściej ofiarami przemocy, ale nie możemy sprowadzać też, to jest bardzo złe, żeby tylko sprowadzać to do płci. Myślę, że trzeba mówić o osobach, które doświadczają przemocy i o tyle, co przemoc fizyczna, to faktycznie są te widoczne ślady, no to mamy przemoc psychiczną, która może przybierać różne, czasem bardzo subtelne formy i osoba, która doświadcza takiej przemocy, na początku nawet może nie być świadoma tego, że jest ofiarą. Potem mamy przemoc ekonomiczną. To akurat jest coś takiego bardziej z mojego podwórka, bo często w terapiach par ja po pierwszych kilku spotkaniach jakby widzę, że ta sfera ekonomiczna jest sferą dużej kontroli, czasami właśnie, która już ma znamiona przemocy, a znowu ta nasza polska relacja w rodzinach, w parach z finansami jest trudna i tutaj znowu dużo wyzwań takich do zdefiniowania i do w ogóle uświadomienia sobie, że ja czegoś takiego mogę doświadczać. No i kwestie wszystkie seksualne, to na ile w relacji właśnie mam prawo do konsensualnego doświadczania seksualności, czyli często takie oczekiwanie, że ten seks w relacji jest dany i ma być, tak? I że tutaj kwestia odmawiania, trzymania swoich granic, jakichś nadużyć. No i ostatni aspekt, co się dzieje w obszarze społecznym, kiedy mamy sytuacje czy to mobbingowe, czy właśnie jakichś takich przemocowych zachowań w jakichś naszych obszarach takiego społecznego działania. Ja jak dzisiaj myślałam o mojej postaci, o postaci Lucyny Lis, to mam wrażenie, że ją ta przemoc dotyka nie tylko w związkach, ale również w domu rodzinnym. Wspomniałaś o zaniechaniu, którego często nie łączy się no właśnie. W ogóle z przemocą. Często te osoby, które są zostawione same sobie, dzieci, doświadczają tej przemocy, doświadczają po prostu osamotnienia jakiegoś. Bo w ogóle ja mogę mówić tylko ze strony aktorskiej, jak się zabieram do takiej roli osoby, która jest w jakiś sposób naciskana, czy to finansowy, czy fizycznie, czy psychicznie, to myślę sobie o tym, jak ona się czuje samotna z tym.
No właśnie, albo też jakby zawstydzona często, tak? Czyli nawet jak już się orientuje, że doświadcza tej przemocy, no to pytanie jakby komu o tym powiedzieć? Czy to jest częsta sytuacja w relacjach, tak? Że ja nie chcę jakiegoś zburzyć wizerunku swojej relacji, swojego partnera, ojca moich dzieci, tak? Więc te tematy są latami przemilczane właśnie dlatego, że ten odbiór społeczny no, często bywa jeszcze dodatkowym aparatem przemocy dla takiej ofiary. Ja myślę, że to w ogóle do osób, które nas słuchają, to jest takie ważne, żeby sobie odpowiedzieć na pytanie, co dla mnie oznacza przemoc, tak? Bo ja powiedziałam o definicji, tak? Ale gdzieś jak zadamy sobie takie pytanie, często to robię w gabinecie, kiedy ja doświadczałam przemocy, co dla mnie było przemocą w dzieciństwie, co w okresie dojrzewania, czyli te wszystkie relacje rówieśnicze, jakieś takie wykluczenia, czasami jakieś właśnie przezywanie, wytykanie, potem na etapie edukacji, szukania pracy. My doświadczamy, jako ludzie doświadczamy tej przemocy, tak? Jakby ona jest częścią naszego życia. Można byłoby nawet tak bardziej filozoficznie do tego podejść, tak? Że żyjemy w świecie, gdzie jakby wszędzie są konflikty i ta przemoc jest stosowana jako no też jakiś taki, z takim przyzwoleniem społecznym, jako aparat no jakiejś interwencji. No i tak patrząc właśnie bardziej pokoleniowo, no to lata 90., to jak były wychowywane dzieci, a dzisiaj te osoby mają własne dzieci, no to one były wychowywane bardzo często w domach, gdzie przemoc była absolutnie stosowana jako aparat wychowawczy i nikt się na to nie burzył. Dokładnie. Mój serial Lady Love jest osadzony w latach 70., 80. i 90. I to jest po prostu normalny proces edukacyjny, przymuszanie, ograniczanie, kontrolowanie również, bo myślę, że dzisiaj jak myślę o młodzieży czy o osobach młodych, one mają dosyć jasno postawione granice tego, gdzie jest moja przestrzeń. Ja sama będąc wychowana w latach 80. i 90. miałam trochę mniejszą świadomość, co to jest moja przestrzeń. Ja dopiero teraz się nauczyłam tego i moja postać również tego nie ma. Myślę, że też dla mnie ważne w tej roli był taki aspekt przyznania się, że jestem ofiarą w jakiś sposób, bo to jest wstydliwe. Bardzo. Zdanie sobie sprawy, że jak ja sobie mogłam na to pozwolić. Gdzie ta granica została przekroczona? Dlaczego w ogóle nie zauważyłam, że ta granica została przekroczona? Że w którym momencie to już było za dużo i dlaczego ja nie potrafiłam zareagować? I później któregoś dnia staję przed lustrem, taka Lucyna Lis, i mówi, chyba jestem ofiarą. No pytanie, co teraz dalej z tym zrobię? Czy ja stanę się agresorem? Bo to też się często zdarza. Tak, tak. Bo się bronię, bo się boję. Mam wrażenie, że często te osoby, które robią nam krzywdę, które gdzieś są tymi agresorami, nawet nie mają pojęcia o tym, że są, tylko to jest ich reakcja na lęk, na nieumiejętność poradzenia sobie. Myślę, że to często dotyczy rodziców też, szczególnie z tamtych czasów, które ja portretuję w serialu, że ci rodzice nie mieli tego świadomości, że robią jakąś krzywdę swojemu dziecku. Tak, albo w ogóle się nad tym nie zastanawiali, tak? Że nie było takiej autorefleksji w ogóle, co ja robię, jaki ja mam model wychowawczy. Tak jak dzisiaj, no to ci rodzice szukają, czytają jakoś, no przynajmniej większość, tak, oczywiście, ale jest jakaś taka edukacja związana z tym, psychoedukacja związana z tym właśnie w ogóle, czym jest wychowywanie dzieci. I to funkcjonuje chociażby nawet w social mediach, jest tego bardzo dużo, więc jest to ogólnie dostępne. Natomiast myślę, że to jest bardzo ważne, co powiedziałaś, że faktycznie tak, po pierwsze to uświadomienie sobie, w jakiej ja jestem sytuacji. I teraz można byłoby powiedzieć, że te czasy właśnie końcówka, w ogóle druga połowa XX wieku, no to były takie czasy bardzo dużych zmian w tym obszarze, bo też, no umówmy się, kobiety jakoś specjalnie długo nie cieszą się prawami. Tak, to jest jakby wciąż świeża sprawa, że kobiety dostały swoje prawa i nagle jakby mogą jakoś egzekwować swoją pozycję. To jest smutne, ale trzeba sobie jakoś to uświadomić, że tutaj nie idziemy jeszcze bardzo długo w tym naszym marszu jakiejś takiej emancypacji,
sytuacji. Natomiast chodzi o to, że czasami łatwiej jest myśleć, że świat taki po prostu jest, bo właśnie wtedy nie jestem ofiarą. Czyli, że po prostu tak funkcjonuje społeczeństwo, że kobieta ma być taka uległa, że to, że pamiętam kiedyś na jakiejś konferencji, w której uczestniczyłam we Francji, był taki wykład właśnie o tym, jak się zmieniała ta pozycja kobiety i jeszcze właśnie w latach 80. czy 90. we Francji, w bardzo takich wysoko postawionych rodzinach inteligenckich, to było zupełnie na porządku dziennym, że na przykład mąż mógł spoliczkować żonę. Przy wszystkich. I to nie było w ogóle coś, co było jakoś społecznie negowane. No to była taka sytuacja, że to było akceptowane. No i teraz w momencie, kiedy co się może dziać w takiej osobie, że albo ona osiądzie, że to jest społecznie akceptowane i to będzie jej mechanizm wydobycia się z tego stanu upokorzenia czy jakiegoś takiego doświadczenia przemocy, no albo sobie uświadomi, że jest ofiarą tej przemocy i musi coś z tym zrobić. I to może ją przerazić, to może ją, doprowadzić do jakiegoś stanu okołodepresyjnego czy depresji, no bo to nie jest tak łatwo, no bo to wtedy trzeba cały jakby swój też wewnętrzny system zmienić. Trzeba stanąć za sobą przede wszystkim i myślę, że to jest jakieś bardzo trudne. Akurat moja postać podejmuje taką decyzję i dlatego jest tak kontrowersyjna też i dlatego budzi agresję wielu osób, postaci, z którymi się spotyka w serialu, ponieważ ona staje za sobą. Ona w momencie, kiedy orientuje się, że jest w układzie, który jest dla niej niewygodny, prowadzi donikąd, który ją ogranicza, który ją zamyka, w którym jest po prostu nieszczęśliwa, postanawia zawalczyć o siebie. I to jest niestandardowe na tamte lata. Na tamte lata to są lata wczesne 80. I ona staje ze sobą, podejmuje decyzje, w męskim świecie się zaczyna odnajdywać i rusza do przodu, bezkompromisowo. No, trafia później na kolejne związki, które będą bardzo trudne. Sama też w pewnym momencie staje się w jakiś sposób agresorem. Odreagowuje gdzieś tą sytuację. Jest bardzo silna, natomiast nie można jej odebrać tego, że w tym pierwszym odruchu, kiedy zorientowała się, że jej życie nie idzie w tym kierunku, w którym ona chce, staje za sobą. Co nie znaczy, że nie płaci za to ceny i nie ponosi konsekwencji swojej decyzji, bo staje się oprawcą dla kogoś innego z kolei. Dokładnie. I to są dwie kluczowe kwestie, które poruszyłaś. Jedna to jest właśnie to, że staję za sobą, czyli uświadamiam sobie, że podejmę ten trud wydostania się z tego układu. I tutaj właśnie jeżeli gdzieś uświadamiam sobie, że doświadczam tej przemocy, to nie jest tak, że to stawanie za sobą że nie będzie się łączyło ze stratą. Ono się będzie łączyło ze stratą całego jakby porządku i też stratą jakichś tam obszarów dobrych w moim życiu, tak? Więc chodzi o to, że to wyjście z tej sytuacji będzie miało również dla mnie bolesne konsekwencje. Czasami osoby traktują to jako taką informację, że może jednak zostać. Bardzo ważne jest to, żeby sobie na tym etapie uświadomić, że zmiana łączy się ze stratą. Jeżeli ja doświadczam przemocy fizycznej, seksualnej, psychicznej, albo czasami jakby jednocześnie tych wszystkich, tak? Bo tutaj też myślę, że to dyskusyjne są te podziały, ale tak, żeby bardziej osobom, które nas słuchają, uświadomić, że to są jakieś takie te pola, to jeżeli ja się podejmę tego wyjścia, to jest trudny proces, to jest kryzys, bo ja muszę zmienić swoje życie. A druga sprawa, bardzo ważna, to, że jeżeli jestem osobą, która żyła w przemocy, to ja muszę skorzystać z pomocy, żeby się tej przemocy z siebie pozbyć. I nawet jak pracuję z osobami, które doświadczały przemocy w dzieciństwie i są dzisiaj dorosłymi osobami i w ogóle w ich percepcji nie ma takiego przeżycia, że mogłyby stać się agresorami czy agresorkami, to w tym toku już takiej głębszej terapii indywidualnej widać, że ta przemoc w nich nadal żyje. I ona jakby często żyje w pielęgnowaniu nienawiści do tej osoby, która była agresorem, ale cały czas ona tam jest.
I to jest coś, co jest niebezpieczne, bo to może po pierwsze no właśnie blokować mnie w relacjach, w dobrych relacjach, w budowaniu pełnych takich wartościowych związków właśnie. I to może być... Tutaj nie ma, że tak powiem, jednego scenariusza, bo to może mnie prowadzić bardziej w kierunku tego, że gdzieś to się kiedyś w relacji może odrodzić, jako że ja jestem w stanie kogoś traktować przemocowo, ale też może to się odrodzić tak, że jestem, jak już będę w związku i ta przemoc się pojawi, to ja jakoś w tym utknę. Dlatego jeżeli mamy doświadczenie przemocy, czy to jest przemoc jakby, która płynie z naszego dorastania, dzieciństwa, czy to jest przemocowa relacja, z której wychodzę, to trzeba uporać się z tym, co tam zostaje i jakie tam elementy tych doświadczeń w sobie noszę. Dlatego, że po pierwsze one mogą być traumatyczne, więc tutaj jakby oczywiście jest kwestia takiej w ogóle całego systemu emocjonalnego i jak funkcjonuje, a z drugiej strony właśnie to, że ważne jest, żeby sobie po prostu zdefiniować, co to dla mnie znaczyło być ofiarą przemocy i uwolnić się od tego, żeby ta przemoc właśnie nie wróciła znowu w kolejnej relacji. Aczkolwiek trzeba też powiedzieć, że to często jest tak, że osoby, które mają tą część, jakoś czasami nawet mówią, że lubią jakby tą swoją przemocową część, Daje też to się adrenalinę. czasami łączą w pary, tak? No i też ja mam takie sytuacje, szczególnie właśnie to wtedy prowadzimy takie terapie 2 na 2, czyli 2 terapeutów na parę. No jak jest tak właśnie dużo przemocy, czy dużo jest jakby agresji, takich emocji, no bo właśnie czasami takie osoby tutaj dosyć demokratycznie stosują wobec siebie przemoc. No tak, czasami pcha ich to też do przodu. Właśnie Lucyna Lis ma taki jeden związek, w którym mam wrażenie, że to napięcie pomiędzy tymi bohaterami tworzy taką przestrzeń dla nich, że oni prą do przodu, że są nie do zatrzymania we dwójkę. Natomiast dzisiaj się trochę czasy zmieniły. Tak jak mówimy, opowiadamy o latach 80., 90. Wtedy mam wrażenie, że było mniej narzędzi do radzenia sobie. To znaczy moja postać na pewno nie zaczerpnęła takiej pomocy psychologa, terapeuty, bo po prostu mam wrażenie, że zmieniły się bardzo czasy, że dzisiaj Nawet mamy jak coraz policja więcej. przyjeżdżała w tamtych czasach, no to jakby po prostu przyjeżdżała i często zostawiała tego oprawcę w tym domu, tak? To były takie historie, że no wiadomo było, w których domach jest przemoc domowa, to trzeba było pójść tam jakby uspokoić, ale rzadko kiedy ta osoba była tak na przykład zabierana, tak? Tak, a poza tym chyba przyzwolenie społeczne było na to większe, na ten nacisk. Na pewno. Dzisiaj mam wrażenie, że jest jednak mniejsze, że kobiety, będę mówić ze strony kobiecej, że kobiety mają się gdzie zgłaszać. No na pewno, bo zazwyczaj to jest proces i czasami na początku chodzi o to, żeby z kimś po prostu porozmawiać. I tutaj jest bardzo istotne to, że jest niebieska linia, tak, gdzie można zawsze zadzwonić i tam jakby jest takie wsparcie, czyli jakby w ogóle zbadać, jakie mam opcje, tak, jak się orientuję, że tej przemocy doświadczam, gdzie mogę pójść, bo często to jest kwestia tego, że ja nie mam dokąd pójść, tak, że jestem przecież tutaj, nie wiem, w mieszkaniu i gdzie ja na przykład z dziećmi mam pójść. Więc tam jakby to jest jakby opcja taka, że można zadzwonić i się skonsultować na początku. Dać sobie szansę na to, żeby w ogóle wiedzieć jakby jak ja mogę sobie z tym poradzić. Jest tam i wsparcie prawne i takie socjalne. No jest też linia antyprzemocowa Sex Ed, która jest też taka interwencyjna, więc chodzi o to, że ten pierwszy kontakt jest ważny, żeby w ogóle jakby pogadać, albo na przykład ktoś chce dodefiniować, czy to faktycznie, co się dzieje w relacji, jest przemocą, czy na przykład jakoś, nie wiem, poradzić się, w jaki sposób zakomunikować, że coś mi nie odpowiada, bo pamiętajmy, że to są bardzo subtelne kwestie, tak? Na przykład jeżeli czasami jest na przykład, nie wiem, nadmierna kontrola,
To się tak bardzo układa w taką niepozorną sekwencję zdarzeń, kiedy właściwie jest to na początku przeżywane jako opieka i taka czułość, wsparcie, tak? Ale jak nagle się okazuje, że ja w relacji muszę być cały czas osobą całkowicie transparentną, że ktoś jakby bierze mój telefon, czyta moje SMS-y, maile, że włącza mi lokalizację w telefonie, że zawsze jakby muszę powiedzieć, dokąd idę, gdzie idę i to się jakby zaczyna. Potem pojawiają się nagle awantury w momencie, kiedy ja nie daję tej informacji zwrotnej, więc i na przykład często jak ja pełniłam takie dyżury na takich właśnie liniach, no to były takie pytania, czy to już jest to, czy to jeszcze jest nie to? Tak, bo to też jest pytanie o symptomy pierwsze, jak się wiążemy w takie związki. Na początku ten pierwszy etap to jest zazwyczaj, jak osoby opowiadają właśnie w terapiach, to jest no w końcu ten właściwy związek, tak? Po prostu czują się często osoby po raz pierwszy tak zaopiekowane, tak docenione i w tej pierwszej fazie, kiedy jeszcze jakby nie ma tego takiego doświadczenia przemocy, którą łatwiej zdefiniować, no to jest, z jednej strony jest ta kontrola, ale z drugiej też jest takie odsuwanie bliskich osób, czyli jakaś taka delikatna dyskredytacja przyjaciółek, znajomych, osób z rodziny, że tutaj matka to z tobą źle postępuje, zobacz, ona cię nie szanuje, czyli jest jakby tworzenie takiego pola, gdzie ja w końcu jakby zostanę z moją ofiarą już jakby sam na sam. Bez kontroli. Tak. I z drugiej strony utwierdzanie też w takim przeżyciu osoby, że my jesteśmy tutaj dla siebie stworzeni, że ja chcę dla ciebie najlepiej, więc na początku to jest bardzo to emocjonalne takie uwiązanie jest takie właściwie czasami zupełnie nieadekwatne do początku relacji, można byłoby powiedzieć, tak? Że gdzieś jakby ta osoba się naprawdę jawi jako osoba, która jest bardzo zaangażowana i pojawia się ta miłość, te uczucia i potem nawet jak już to zaczyna przybierać takie formy już, do których nie ma wątpliwości, czyli nie wiem, po raz pierwszy osoba mnie uderzyła, popchnęła, czy po raz pierwszy mnie zwyzywała, jakoś skontrolowała w taki sposób już bardzo agresywny, no to pojawia się dysonans poznawczy, no bo gdzieś przecież, no jak? To musi być jakiś powód, to może jest jakaś taka sytuacja, szczególnie, że ta osoba zaraz wraca, no i jest miesiąc miodowy znowu, tak? Są takie sytuacje i rzeczywiście ciężko jest zdefiniować, czy to już, czy jeszcze nie. Tak. Natomiast też często pojawia się takie pytanie w terapiach, jak już dodefiniujemy, że ta przemoc jest, to czy to oznacza koniec relacji, tak? Czy to, no bo to w pracy się zdarza i jest to jakby, myślę, wyzwanie wielu terapeutów, terapeutek, osób, które pracują z relacjami, no czy stawiamy granice i jakby mówimy takiej parze, że no tutaj jest przemoc, państwo się musicie rozstać, tak? Czy jednak jest szansa? I chciałabym poruszyć temat alkoholu, tak? Że gdzieś jakby alkohol czy inne substancje psychoaktywne jest bardzo często jakby też przyczynkiem do tego, że dochodzi do takich sytuacji. I jeżeli to jest w sumie najczęstsza sytuacja, kiedy udaje się z tą przemocą w relacji wygrać, że jeżeli ona się działa właśnie pod wpływem alkoholu i osoba faktycznie, która tą przemoc stosowała, jest w stanie zmienić, pójść na terapię, zmienić swoje życie, przestać pić, no to są z takich historii, które ja gdzieś jakby w swojej pracy widziałam, że faktycznie tam się zmieniało, no to właśnie jak ta osoba chce zmiany, tak? Czyli jakby chce przestać stosować tą przemoc, bo na przykład ona się właśnie dzieje pod wpływem tego obniżenia kontroli ze względu na substancje, ale są osoby, które stosują przemoc dlatego, że to lubią, że wcale nie chcą się zmienić, tylko właśnie stosują tą przemoc, bo czerpią z tego pewną satysfakcję, bo jest tam wiele czynników osobowościowych, czy właśnie nawet jakichś zaburzeń, tak? Więc tutaj kolejny raz chciałam zaapelować, że czasami nie da się tego bez pomocy specjalistów, osób, które jakby potrafią zobaczyć szerszą perspektywę, dodefiniować, tak? Czy to jest, więc
nie jest tak, że jeżeli uświadamiamy sobie, że w naszej relacji jest przemoc albo czujemy się ofiarą, to że zawsze to wiąże się jakby z całkowitą zmianą życia. Jest zawsze szansa na to, żeby spróbować coś przepracować. No ale oczywiście w terapii, jakby tak jak ja pracuję, no to jeżeli przychodzi do mnie para, gdzie doszło do przemocy, no to dla mnie jakby pierwszym założeniem kontraktu i to, czy to jest przemoc fizyczna, czy psychiczna, to jest tak, że ja prowadzę terapię tylko do momentu, kiedy właśnie osoby wywiązują się z tego kontraktu, że tej przemocy już jakby w procesie terapeutycznym ona się już nie zdarza, tak, że są w stanie jakby to skontrolować, bo jest to też jakby kwestia motywacji do tego, że faktycznie chcą coś zmienić. No i to się czasami udaje. Natomiast gorzej jest, to są takie przypadki dużo trudniejsze, jak para opowiada, jak żyje i ja słyszę, że tam się już to dzieje, tak, że osoba jedna daje się całkowicie podporządkować, że już jakby uwierzyła w tą narrację drugiej strony, ale absolutnie nie jest gotowa na to, żeby przyjąć informację od terapeuty, że to jest przemoc. I też jakby, gdybym w takiej sytuacji od razu powiedziała, no tutaj, nie wiem, pan albo pani, bo tutaj jest akurat w tych takich subtelnych obszarach takiej kontroli, czyli skonfrontowanie od razu i nazwanie czegoś jakby przemocą i powiedzenie tutaj, nie, jest ofiara, jest oprawca, spowodowałoby odrzucenie całkowicie procesu terapeutycznego, więc tutaj czasami trzeba dać trochę czasu, żeby osoba zobaczyła w pewnych sytuacjach w procesie terapeutycznym, że faktycznie doświadcza tej przemocy, tak? Że ta przemoc się dzieje. No, też bardzo często właśnie tutaj jest kwestia tych finansów, tak? Że osoba jakby jest całkowicie zdominowana i przymuszana do różnych rzeczy właśnie w takiej kontroli ekonomicznej. Teraz mi cały czas chodzi po głowie, że zastanawiam się, jak potoczyłyby się losy mojej postaci, gdyby miała taką możliwość pomocy. Czy pracowałaby w branży dla dorosłych? Na jakich zasadach? I jak w ogóle ułożyłoby się jej życie? Zresztą Lucyna trochę żyje w takim cyklu, że jest lepiej, gorzej. Jak każda ofiara przemocy. No właśnie. Jak się z tego wyrwać w ogóle? No ja myślę, że te cykle, one budują pewną strukturę funkcjonowania takiej osoby, bo w tych dobrych cyklach, jak pewnie też tak dzieje się w przypadku twojej bohaterki, że jak jest dobrze, to jest naprawdę dobrze. Nie, to jest miesiąc miodowy w ogóle, tak. Cekiny, blichtr i wszystko, co możliwe. I, że tak powiem, skłonność, nasz naturalny ludzki mechanizm taki obronny, no po prostu szybko zaczynamy zapominać, jak było źle i koncentrujemy się. Zresztą taka jest też podpowiedź trochę dzisiejszej tej psychoedukacji, tak, żeby właśnie być tu i teraz, no i dać czerpać jakby z tego, co jest. No oczywiście ja też jestem jakby za tym, natomiast w przypadku, jak jest się w tej spirali przemocy, to jak jest dobrze, to jest ten moment, kiedy właśnie trzeba spróbować sobie pomóc. Znaczy, jeżeli nawet osoba nie jest w stanie wydostać się z tej relacji, bo tak często się dzieje z różnych powodów. Często, no jednak, mimo że troszeczkę to się zmienia, to wciąż w tych relacjach, gdzie są dzieci, gdzie jest już jakiś dom zbudowany, no to osoby mają takie poczucie, że no a może tym razem się uda, może ta rodzina się nie rozpadnie, albo może ja jednak już to zaakceptuję dla dobra tego systemu, żeby on trwał. No oczywiście z mojej perspektywy to jest żaden argument, tak, bo ten system nie funkcjonuje dobrze, tak, i też takie przeżycie, że często kobietom się wydaje, że te dzieci nie widzą tej przemocy, że ona się dzieje gdzieś jakby równolegle. Dzieci bardzo dobrze zdają sobie sprawę z tego, jeżeli jest przemoc Nie potrafią pewnie tego nazwać. Tak, natomiast... nawet jeżeli one same nie doświadczają tej przemocy, doskonale to jest, jak już jesteśmy przy takich filmowych historiach, to doskonale w małych kłamstewkach
rozrywkach. Jest to pokazane na przykładzie relacji tam Nicole Kidman ze swoim mężem, która ma dzieci bliźniaki i jakby nagle, mimo że dzieci nie są ofiarami przemocy i ta przemoc się dzieje, jak one niby teoretycznie idą spać, ale to tak nie działa. No, mają bardzo nieszczęśliwą i stłumioną matkę, która stara się to pokryć. Tak, i nagle dzieci stają się jakby, powtarzają pewne zachowania, no właśnie w swojej grupie rówieśniczej, tak, więc też, zresztą tak też się obserwuje, tak się trochę szuka, jak jest jakby dobre wsparcie psychologiczne w przedszkolu, w szkole, to takie zachowania przemocowe u dzieci się obserwuje, bo one często są jakąś informacją o tym jakby, co się może dziać też w domu takiego dziecka. Tutaj w serialu Lady Love dokładnie jest podobna sytuacja. Za błędy czy nieumiejętności matki też ponosi odpowiedzialność jej córka, co jest ogromnym obciążeniem dla Lucyny. I ona całe życie próbuje z tym walczyć, z tym, czego nie umiała dać córce, o co nie potrafiła zawalczyć o siebie. Widzi błędy, które powiela jej córka. Tylko one nie mają narzędzi na to. Ja jeszcze tak myślę o tych młodych kobietach, bo w tych systemach rodzinnych, no to tam jest kwestia tego wewnętrznego dylematu najczęściej osoby, na ile jakby ja mam siebie poświęcić dla dobra rodziny i oczywiście i właśnie i jak ja sobie dam radę, no bo jak jest jeszcze to się łączy z przemocą ekonomiczną, to jest jakby kobiety często w ogóle nie zdają sobie sprawy, że jednak polskie prawo, no można mieć wiele zastrzeżeń, ale w jakiś sposób jednak chroni i dobrze się też skonsultować i zrozumieć to, że są jakieś po prostu opcje do tego, żeby też jakoś zadbać o siebie też finansowo, jak się wychodzi z takiej relacji przemocowej z dziećmi i to jest do zrobienia, że to jest realne do zrobienia. Czasem wystarczy jedna rozmowa z taką osobą wspierającą, prawnikiem, prawniczką czy psychologiem, żeby w ogóle uświadomić sobie, że mój sposób myślenia o mojej sytuacji był kompletnie błędny. Ten cały system przemocowy, to on mnie wpędził w takie myślenie, że tutaj nie ma ratunku, że tutaj nie ma jakby tego wyjścia, ale u młodych kobiet, takich właśnie, które są w super relacjach i jak tam się zaczyna źle dziać, to jest jeszcze taki nowy aspekt, znaczy on jest w sumie stary nowy, bo trochę inaczej funkcjonował wcześniej, ale dzisiaj w takim świecie, gdzie każdy kreuje swój wizerunek w internecie, gdzie każdy chce mieć taką super rodzinę, super związek, super wakacje, że wszystko Nie ma ma być prawa takie... do błędu. No i teraz jakby tam ma być nagle wyjść jakaś sytuacja, że to wszystko, co ja opowiadam moim przyjaciółkom, koleżankom, na rodzinie, ta osoba zaczyna czuć jako swoją kompromitację. Czyli to nie jest tak, że to jest o tym, że ludzie jakoś za mną staną i będą mnie nie wspierać, tylko że ludzie pomyślą, że jestem jakaś głupia Słaba. albo że okłamywałam wszystkich. Więc nagle pojawia się taki właśnie wstyd i już lepiej to będę znosić dla utrzymania tego wizerunku, niż jakby na przykład powiem, że nie wiem, jestem w relacji, gdzie notorycznie mój partner wymusza seks bez mojej zgody. Tak, no moja postać też się wstydzi. Ona się wstydzi wielu rzeczy i myślę, że w ogóle wpędzanie też, to już jest sama przemoc. Tego, że ktoś powoduje, że ty się wstydzisz tak naprawdę. Wstyd jest najlepszym jakby sposobem opresji, już o tym pisał Foucault, stosowany na każdym poziomie, no bo jak spojrzymy na społeczeństwo i na to jakby co się, jakby jak religia ma nas na przykład zawstydzać w naszej seksualności, tak, no to jakby zawstydzenie jest najlepszym sposobem kontroli, bo jeżeli zawstydzimy dziecko, kobiety, mężczyzn, społeczeństwo, to będziemy mieć całkowitą władzę nad tym, jak te osoby będą funkcjonować. Więc proszę Państwa, proszę Pań, osób, które nas słuchają, pierwsza rzecz, z którą sobie trzeba jakby się rozliczyć, to jest jakby ten wstyd. On nie jest do niczego potrzebny. Moja postać, Lucyna, nie miała takiej możliwości, ale dzisiaj kobiety mają taką możliwość, żeby wspomóc się w tym procesie wychodzenia z takich relacji. Gdybyś miała dać takie tipy, jak to
po kolei zrobić, czego się złapać, bo myślę, że kobiety często są, kobiety, w ogóle osoby są bardzo zdezorientowane, nie wiedzą czego się złapać, bo świat emanuje dzisiaj internetu dobrymi, pozytywnymi rzeczami. Wszyscy jesteśmy pozytywni. Wszyscy są super, tylko ja jestem beznadziejna. Jak sobie z tym poradzić? Czego się złapać pierwszego? Bo myślę, że osoby, które nas oglądają, nigdy nie wiadomo, która informacja ci zostaje. I może warto o tym powiedzieć. To myślę, trochę o tym już jakby mówiłyśmy, ale ja bym to jakby podzieliła, tak już podsumowując, na dwie ścieżki. Jeżeli jestem osobą, która doświadcza przemocy, wie o tym, ma to zdefiniowane i nie ma takiej siły do tego, żeby z tego wyjść, to tutaj myślę, że bardzo ważne byłoby wtedy skorzystanie z takiego wsparcia bardziej psychologicznego, terapeutycznego. Często to jest jakby pójście na własną terapię, czyli popracowanie nad tym, jak ja mam to zrobić, nad tym samym jakby procesem wyjścia. Czyli de facto chodzi tutaj o takie sytuacje, gdzie nie techniczne przeszkody blokują mnie przed wyjściem z tej relacji. Czyli na przykład nie to, że nie wiem, jak to miałoby wyglądać prawnie czy logistycznie, ale że to jest coś we mnie właśnie, że to ja mam problem z tym, żeby powiedzieć jakby stop i to zakończyć. Więc tutaj jest to wtedy jest bardziej osobowościowe, charakterologiczne, emocjonalne. I tutaj jakby jest i tak też pracujemy w Instytucie Splot, że właśnie często jakby wspieramy w takiej interwencji tutaj to wyjście. Potem kolejna grupa osób to są osoby, które właśnie mają tą trudność logistyczno-techniczną, tak? I one właśnie potrzebują bardziej takiego wsparcia zadaniowego, jakiegoś stworzenia planu. I tutaj najlepiej jest właśnie skorzystać z pomocy fundacji. W zależności od tego, gdzie mieszkamy, jak mamy możliwości logistyczne, natomiast tutaj sugerowałabym, żeby właśnie zadzwonić albo na niebieską linię, albo na antyprzemocową linię prowadzoną przez Sexed, gdzie tutaj oczywiście jakby wrzucimy numery telefonów na pewno w opisie naszego dzisiejszego podcastu, ale tam po prostu odważyć się na taką rozmowę, gdzie można wszystkie takie techniczne informacje dostać informacje, gdzie najbliżej mnie są właśnie te kliniki bezpłatnych konsultacji prawnych, bo tego jest naprawdę sporo i można skorzystać jakby z bezpłatnej pomocy prawnej, psychologicznej już jakby w takim ogarnianiu tego technicznie. No i ostatnia grupa to są takie osoby, które nie wiedzą, czy są ofiarami przemocy. I tutaj też znowu one właściwie można powiedzieć, że mogą skorzystać z tej opcji A albo B. Nie ma to tak naprawdę już większego znaczenia, ale chodzi o to, że jeżeli mam takie podejrzenie, jeżeli czuję, że któraś z tych, które dzisiaj wymienialiśmy, tych przesłanek pojawia się w mojej relacji. I jeszcze tutaj ważnym jednym aspektem jest tak zwany gaslighting, tak? Czyli to, że też jakby to jest taki bardzo wyrafinowany sposób stosowania dyskredytacji, taki sposób przemocy, kiedy osoba, której ufam, z którą jestem blisko, zaczyna kwestionować moje zdolności poznawcze, moje zdrowie psychiczne, zaczyna podważać jakieś moje wspomnienia, mówić, że tak wcale nie powiedziała i w pewnym momencie osoba, która doświadcza gaslightingu, naprawdę sama zaczyna kwestionować swoje zdrowie psychiczne i swoje zdolności poznawcze, swoją pamięć. Tak? Więc to są takie bardzo subtelne formy na początku tej przemocy i ja jestem jednak za profilaktyką, więc jeżeli ktoś ma takie przeczucie, że to może być przemoc albo to może iść w kierunku przemocy, to naprawdę lepiej jest profilaktycznie, lepiej jest się rozczarować pozytywnie i się może okazać, że to nie, to jest po prostu konflikt związku, który jakby narasta, ale mieć pewność, że to się nie przerodzi w taką już regularną przemoc. Po prostu iść za swoją intuicją. Dokładnie. Bo każdemu gdzieś tam myślę, że
dźwięczy w uchu czy w duszy, że Dokładnie. coś jest nie tak i nie dać sobie podważyć, stanąć za sobą tak naprawdę. Intuicja jest tutaj naprawdę bardzo ważna. Czasami właśnie ta intuicja potrafi nas uratować przed bardzo jakby takimi trudnymi, dramatycznymi sytuacjami, bo właśnie jak już trafiają do mnie osoby, czy w szpitalu, jak trafiają ofiary przemocy tam, gdzie pracuję, to one często mówią, że miały tą intuicję, ale za nią nie poszły. No, czyli właściwie iść za sobą. Oczywiście nie mówimy tu o pójściu po trupach, tylko zastanowieniu się i zaufaniu do siebie przede wszystkim. Dokładnie tak, zaufaniu do siebie. Bardzo ci chciałam podziękować. Dziękuję. I Państwa zachęcamy do dzielenia się komentarzami. Mam nadzieję, że tych aktów przemocy będzie jak najmniej, ale jeżeli Państwo widzicie coś takiego, reagujcie i sami idźcie też za swoją intuicją. Najważniejsze jest, żeby zacząć od rozmowy. Czasami takie wsparcie, otworzenie się na temat przemocy, nawet jeżeli nie ma być to od razu per se, to refleksja, rozmowa, a potem, jeżeli jest potrzeba, to pomoc. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo.